Witam Was w kolejnym nieco innym odcinku. Dzisiaj pogadamy trochę o najnowszym samplerze od firmy Teenage Engineering. W ogóle w planach miałem zakup Steam Decka OLEDa, jednak stwierdziłem, że chcę kupić coś, przy czym będę się mógł trochę bardziej intelektualnie wykazać, wyślić coś, co mi się przyda przy pracy kreatywnej. Też taka uwaga, ta recenzja będzie robiona z perspektywy takiego szaraka. I żeby nie przedłużać, zaczynamy. Standardowo zaczynamy od ceny oraz dostępności. Niestety z tym drugim jest dosyć duży problem, ponieważ zainteresowanie tym produktem jest naprawdę potężne. Co z kolei skutkuje tym, że na wielu stronach jest informacja typu spodziewana dostawa wkrótce, sold out itp. Naprawdę przetrzepam cały internet. Na szczęście udało mi się dorwać jeden egzemplarz od chłopaków z Rig Expert i tutaj wielkie dzięki za super obsługę. Ponieważ napisałem wiadomość na Instagramie około 1 w nocy i po chwili dostaję odpowiedź, że dostawa będzie jutro, za 2 dni będziesz miał produkt u siebie. Tak się stało, więc tutaj wielkie dzięki za profesjonalną obsługę. Jeżeli zaś chodzi o samą cenę, to jest ona naprawdę przyzwoita. A produkty tej firmy potrafią naprawdę kosztować całkiem sporo. Też jedna uwaga z mojej strony na, załóżmy, OLX czy Allegro lokalnie od czasu do czasu pojawiały się oferty, gdzie te ceny są dosyć zawyżone, więc wydaje mi się, że lepiej uzbroić się w cierpliwość, poczekać tydzień czy 2 tygodnie, niż przepłacać dobre 4 czy 500. Produkt przychodzi do nas w genialnym opakowaniu. Jeżeli chodzi o samą szatę graficzną, to ona idealnie nawiązuje do nazwy tego urządzenia. Jeżeli zaś chodzi o samą zawartość, to tutaj jest nieco gorzej, ponieważ oprócz wyżej wspomnianego samplera dostajemy instrukcję obsługi w wersji skróconej. Swoją drogą bardzo fajnie są zrobiona. Do tego dochodzą pokrętła, do których jeszcze dojdziemy. Jest kilka wlepek z drobną papierologią i na tym w zasadzie się kończy. Designowo sampler przypomina taki kalkulator z lat 80. na sterydach, który jest wyposażony przy okazji w kilka różnych wejść. Zasilanie może odbywać się na 2 różne sposoby. Jak widzicie, mamy tutaj USB typu C, więc na spokojnie możemy go podpiąć do kostki zasilającej, powerbanka czy jakiegoś innego urządzenia. To jest akurat spoko. Jest jeszcze druga metoda, do której mam mieszane uczucia, ponieważ są to baterie, tak zwane paluszki. Wchodzą tutaj 4 sztuki. Z jednej strony spoko, z drugiej strony wolałbym jakiś wbudowany akumulator, ponieważ chciałbym uniknąć sytuacji typu baterie padną, muszę iść do sklepu i je kupić. Nasz egzemplarz posiada również wbudowany głośnik oraz mikrofon, który przyda nam się do tworzenia późniejszych sampli. I muszę przyznać, że ten setup wypada całkiem nieźle, ale ma to miejsce w warunkach domowych. Dlatego ze swojej strony sugeruję wpiąć się ze słuchawkami, one idą po zwykłym jacku, żeby jakby wyciągnąć z tego dźwięku, z tych sampli 100%. Ewentualnie, jeżeli macie taką możliwość, to tutaj po jacku również możecie wpiąć dowolny głośnik wyposażony w wejście AUX. Ja akurat posiłkuję się Bose'em Color Linkiem, jest to pierwsza generacja i naprawdę wrażenia są niesamowite. Z mojej strony mam jeszcze jedną drobną uwagę odnośnie samych pokrętów. Jak widzicie, przypomina to klocki Lego. Tyle, że jakość wykonania jest naprawdę tragiczna, jest to najtańszy plastik. Dlatego przy okazji premiery producent zaliczył dosyć mocny false start, nazwijmy to nawet fuck up, ponieważ jednego z nich nie dało się zainstalować. Jest on odpowiedzialny za tak zwany fader. Tutaj dochodziło do różnych kwestii, ludzie wiadomo wkurzyli się, stworzyli osobny wątek w necie. Więc jeżeli coś by się działo, piszcie na support, powinniście dotrzymać nowy egzemplarz. Oczywiście chodzi mi tutaj o cały zestaw. W sumie to mam jeszcze jedną podpowiedź związaną z instrukcją obsługi. Wierzcie mi, naprawdę warto ją przeczytać. Urządzenie na początku może wydawać się nieco skomplikowane i tutaj w wersji papierowej wszystko elegancko, krok po kroku mamy rozpisane. Jeżeli jednak ktoś będzie czuł niedosyt, mamy wersję cyfrową i tam naprawdę każdy możliwy wątek jest rozpisany. Wiadomo, zajmie Wam to chwilę czasu, z drugiej strony jest to zrobione łopatologicznie, co mi się osobiście bardzo podoba, ponieważ jeżeli czegoś nie wiem, pyk, odpalam daną kategorię i już wiem, jak to zrobić. Oczywiście do tego dochodzą jeszcze tutoriale na YouTubie, jednak na chwilę obecną nie ma ich zbyt wiele. Na samym początku obsługa tego samplera może być nieco skomplikowana, dlatego warto również sprawdzać, jak dany klawisz jest podpisany i co przy jego pomocy możemy zrobić. Tak samo zresztą będzie z ikonkami. Tutaj naprawdę warto się przyjrzeć i zaznajomić z tym. Tego wiadomo, jest dużo na początku, ale obstawiam, że po kilkunastu minutach załapiecie, o co w tym mniej więcej chodzi. Jak wiecie lub nie, sampler jest wyposażony w całą masę dźwięków. Działa to w bardzo prosty sposób, ponieważ wciskacie przycisk Sound i następnie sobie wybieracie, co Was interesuje. Żeby było lepiej, tutaj mamy 12 klawiszy, które można zaprogramować, do tego dochodzą 4 grupy, więc jak sobie to pomnożycie, to daje Wam to naprawdę niesamowity wynik. Do tego warto również pamiętać, że tutaj mamy możliwość stworzenia aż 99 taktów, więc naprawdę ilość możliwości jest niesamowita. Jeżeli posiadacie własną bazę dźwięku, własną bazę sampli, na spokojnie możecie je tutaj wgrać. Działa to w naprawdę prosty sposób, ponieważ podpinacie kalkulator przy pomocy USB typu C do kompa,
Odpalacie dedykowaną stronę, jak widzicie tutaj mamy elegancko podpisane karty. Widzicie, co znajduje się w danej kategorii, możecie wrzucić swoje dźwięki, możecie coś usunąć, możecie zobaczyć, jak ten dźwięk w ogóle wygląda. Z mojej strony dwie uwagi, bardzo żałuję, że nie ma tutaj dedykowanej aplikacji na urządzenia mobilne i co ciekawe, Safari w ogóle nie obsługuje tej strony, więc całość muszę robić przy pomocy Chroma. Do tego wszystkiego dochodzi nam jeszcze cała masa opcji związanych z efektami specjalnymi, oktawami, skalami. Naprawdę jest tego masa i to zostawiam akurat specjalistą, więc jeżeli chcielibyście bardziej zgłębić temat, to tutaj również odsyłam was do YouTube. Nagrywać i tworzyć można na dwa różne sposoby i te sposoby można również ze sobą mieszać i łączyć, co według mnie jest akurat super. Pierwszy z nich, czyli skwantyzowany, albo jak mówi mój znajomy, totalny freestyle, czyli macie zaprogramowane klawisze, wciskacie nagrywanie i możecie wciskać, co wam tam przyjdzie do głowy. Super, jedyne o czym warto pamiętać to, że mamy tutaj metronom. Trzeba umieć liczyć do 4, mi z tym akurat nie zawsze, bo po drodze, zwłaszcza gdzieś tam na początku uczyłem się gry na gitarze. Z drugiej strony, jak popatrzę na prezesa i na jego klaskanie, to nie mam jakichś większych wyrzutów sumienia. Druga metoda, drugi sposób, czyli bardzo prosty sekwencer. Tutaj robimy wszystko krok po kroku, można sobie wszystko na spokojnie przemyśleć, powybierać sobie dźwięki. Akurat bardzo fajne rozwiązanie i w bardzo krótki sposób można stworzyć już jakiś bardzo prosty i fajny beat. Moi drodzy, na dzisiaj będzie to tyle. Ze swojej strony mogę tylko dodać, że jest to naprawdę bardzo fajny i ciekawy gadżet, przy którym spędzam ostatnio bardzo dużo czasu. Zresztą, jak mówi jeden specjalista... Ja się cały czas czegoś uczę, bez przerwy. Ja się uczę w mieszkaniu, ja się uczę w samochodzie, kiedy jadę, ja się uczę w samolocie, kiedy lecę. Ja się cały czas czegoś uczę. Jednak tutaj mam nadzieję, że pójdzie mi odrobinę lepiej. Jeżeli interesujecie się muzyką albo w ogóle chcielibyście zacząć taką przygodę, to wydaje mi się, że warto sprawdzić produkt od tej firmy. Na dzisiaj będzie to tyle. Widzimy się wkrótce. Do zobaczenia. Cześć.